Szanowni Państwo, widzicie, co mam na głowie? No więc gdzie się będzie odbywał nasz program? Nie na budowie w Pakamerze. Będzie on się dział we Francji, w Burgundii. A skoro Burgundia, to różne sosy, skomplikowane bardzo albo skomplikowane mniej, ale zawsze wymagające mieszania i zagęszczenia. Będę owe sosy mieszał i zagęszczał, również przy pomocy utensyliów, które upolowałem w jednym ze sklepów sieci firmy Half Price, bowiem to Half Price, gdzie można dostać różne końcówki różnych serii światowych znanych marek, jest partnerem owego programu. Oglądajcie. Moi drodzy, Burgundia i Burgundia o obliczu takim, jakie najbardziej lubię, czyli o obliczu winiarskim. Jestem w apelacji, która nazywa się Côte de Nuits. Za tą górą poniżej leży apelacja niezwykle słynna. Nuits Saint-Georges. No, niemal wszyscy o tym słyszeli, wszyscy ci, którzy winem się interesują. Ale jak twierdzą winiarze, to właśnie takie miejsca w Burgundii mają przyszłość, zmiany klimatu. No jeśli teren jest płaski, może być za gorąco na Pinota i Chardonnaya. To dwie najważniejsze miejscowe odmiany, które wolą klimat umiarkowany. Jeśli są pewnego rodzaju wywyższenia terenu, to zawsze ten stopień 2 może być mniej i to dla wina, w tym wypadku dla tych odmian lepiej. No więc Burgundia, winnica, apelacja, ale w dodatku mamy moment taki, jaki zdarza się tu tylko raz do roku. Trafiliśmy tu mianowicie na zbiory, na winobranie. Winobranie nie jest prostą sprawą, winobranie jest ciężką pracą fizyczną. Ci, którzy w nim uczestniczą, tak naprawdę nie tak jak ja, że będę tutaj udawał, że zbieram, znaczy parę gron odetnę oczywiście, mówią, że tracą ładnych parę kilo w trakcie tego procesu. No ale co trzeba mieć? No po pierwsze trzeba mieć taki sekatorek. Tutaj zbiera się ręcznie. Nie wszędzie w Burgundii zbiera się ręcznie. To zależy od tego, jak są winnice położone. Tam w samym sercu Nuits Saint-Georges jest płasko. W związku z tym można zbierać maszynowo, ale tutaj sami widzicie, jest pewnego rodzaju nachylenie stoku i praca ręczna jest wymagana. Więc jedna ręka, lewa, jeśli jesteśmy praworęczni, albo prawa, jeśli jesteśmy leworęczni. W każdym razie ta, w której nie dzierżymy sekatorka, musi przytrzymać grona. I teraz, zobaczcie, jakie piękne Chardonnay. Ten rok był bardzo kiepski, jeśli chodzi o pogodę. W lipcu lało, w kwietniu i na początku maja były przymrozki, więc bardzo późny zbiór. No ale coś z tego będzie, jeśli się to dobrze zbierze. Ja tu dołożę troszeczkę. Słuchajcie, to w zasadzie jest praca dla mnie, nie trzeba się schylać. Ja nie muszę w każdym razie, bo nie jestem specjalnie wielki. Dotykać tego cuda to prawdziwa przyjemność. Ten proces, który ludzkość zna przecież od tysięcy lat, ten magiczny proces, zaczyna się, chciałbym powiedzieć od tego, ale tak naprawdę zaczyna się od posadzenia krzewu winorośli. Ten krzew wyciąga z danej ziemi, z danego terroir to, co najlepsze. Tym napełniają się grona. Następnie słońce, bez przesady, i w środku mamy coś, co przemieni to w nektar bogów. Na szczęście za mną idzie drugi pan, będzie po mnie poprawiał. Moi drodzy, należy czytać przychodzącą korespondencję.
Ów dżentelmen, Tomasz Błoński, napisał do mnie: Robercie, panie Robercie, już widzieliśmy się, więc jesteśmy na ty. Dzisiaj przeszliśmy, bo się od dzisiaj widzimy. Otóż Tomasz, wówczas jeszcze jako pan Tomasz, napisał: panie Robercie, jak pan będzie w Burgundii, to ja jestem w Domaine de Montmain, wpadnijcie. No i oto jesteśmy, Tomaszu. Opowiedz o domenie, o sobie, o twoich związkach, o tym, co tu robisz. No będziemy jeszcze mieli parę okazji, więc... Będziemy okazję porozmawiać. Moja historia jest bardzo dziwna, bo w sumie nie miałem nic wspólnego z winiarstwem. Przyjechałem w te miejsce, jak poprzedni właściciel, który już niestety nie żyje, pan Bernard Idlu, kupił mały zameczek w naszej wiosce Villa Fontaine. Aha. I szukał kogoś, kto by pomógł mu ten domek wyremontować. I przez znajomą, która mieszka tutaj, dotarł do mnie, zaproponował, żebym przyjechał i tak się też stało. W 1999 roku ten zameczek można powiedzieć, remontowałem do 2001 roku, czyli byłem 1,5 roku u niego. Mieszkaliśmy razem. W tych czasach komunikowałem się w nim w języku niemieckim, bo ja po francusku nie rozmawiałem. A on mówił po niemiecku? A on mówił po niemiecku. Ja trochę mówiłem, on trochę mówił, daliśmy Z sobie... Alzacji może chłop był. Nie, on mówił, że jest wikingiem. A, wikingiem. Codziennie wieczorem, bo ja mieszkałem w sumie w zamku, degustowaliśmy winka. Proponował, żebyśmy spróbowali to, wino czy inne. Opowiadał mi o produkcji. Chciał mnie zainteresować winem w sumie. I udało mu się. I się udało, bo po końcu tej całej mojej renowacji zaproponował mi, żebym został w jego firmie, ale żebym przeszedł do strony produkcji. No i kim jesteś teraz finalnie? Finalnie jestem teraz winifikatorem, bo w sumie ja te wino robię. Aha. Całą stronę techniczną tej firmy zajmuję się, czyli od prowadzenia pola, czyli od cięcia zimowego do reparacji, do pracy zielonej na polu, to znaczy, że przerywamy podwójne pączki, takie rzeczy, oczywiście. Łącznie ze zbiorami i co potem dalej będzie miało miejsce, winifikacja do momentu wlania w beczki. A w tej chwili jesteś również operatorem traktora. Jeżdżę traktorem też, bo nauczyłem się tego tutaj, tego w życiu nie umiałem. Jest taka potrzeba, bo nasz traktorzysta, który w zasadzie pracuje ze mną wspólnie, ja go zastępuję w niektórych momentach, jest po prostu chory i tylko z tego powodu tak to wyszło. Stromo. Słuchaj, będziemy jeszcze mieli okazję również przed obliczem Państwa pogadać. Skoro już widzimy tylko to położenie terenu, to jedno pytanie, moim zdaniem dość ważne, ja o tym wspominałem, bo o tym czytałem, ale potwierdź to jako człowiek, który tu mieszka i tu pracuje. Mówi się, że ze względu na zmiany klimatu właśnie w Burgundii największą przyszłość mają te miejsca, które są na wyniesieniach terenu, które nie są na płaskim, to prawda? To prawda, jest dlatego, że nasza wioska i nasze tereny są mniej więcej na 400 metrów nad poziomem morza. Klimat jest troszeczkę bardziej, może jeszcze nie to, że jest zimny, ale jest chłodniejszy niż winice niskie. Czyli nasze winogrona, jak tamte na dole, będą już miały kłopot na przykład z tym, że będą przegrzane. Za dużo cukru. Louis Saint-Georges. Tam jest już właśnie ten problem, że przy latach, gdzie te winogrona są za mocno przegrzane, wina się robią mało klasyczne. Dlatego nasze wina zatrzymują jeszcze ten mały punkcik kwasowości, dzięki temu, że są wyżej położone niż inne. Ja proponuję, żebyśmy się teraz skupili na akcjach winobraniowych, bo to jest bardzo ważna rzecz. Tak jak powiedziałem, te winogrona muszą dzisiaj zostać zawiezione do już jedna przyczepa pojechała i wytłoczone. Będziemy mieli jeszcze okazję, żeby pogadać. Na pewno. Na pewno. No, jesteśmy umówieni na kolację przecież. Tak. Doskonale. Super. Drodzy Państwo, my w tej chwili zabieramy się do pracy. Ja też coś zrobię jeszcze. Nie wiem co. A, wiem. Zaraz przyjedzie posiłek. Tak, bułeczki z coś zrobię. No i to jest właśnie to, posiłek w trakcie winobrania. Jeśli myślicie, że przyjeżdża tutaj catering jakiś niewiarygodny, że przyjeżdża tutaj kuchnia polowa, to się mylicie, bo to jest tylko chwila przerwy i pokrzepienie dla ciężko pracujących ludzi. A
ten gentleman to jest Bonjour, Matthew, zarządzający całą firmą. Bonjour, monsieur. Bonjour, May I have just a bit of wine, please? Maybe, yeah. Alors, I give you a real glass then. Okay. You seem But simpatico. you are drinking from plastic. I want to drink like you. Yeah, but As you want, but we Better. don't have plastic Okay, anymore. okay, okay. then give me one. Qu'est-ce que c'est? Yeah. C'est Chardonnay? Chardonnay. It's this plot right here. From that parcel. Wow. You guess the vintage. If you guess, you can work with us. Avec un sandwich, c'est pas terrible. Hein? Avec Can be better with lobster. and without sandwich is also very good, but may I have one sandwich, please? Of course. Tu veux blanc? Merci, Voilà, monsieur. merci. Zobaczcie Państwo, tak wygląda właśnie Avec la posiłek baguette, tutaj. Czyli bagieta nadziewana, do tego kielich wina. O, mamy tutaj jakiegoś Curry chicken. kurczaka curry. To jest bardzo przyjemna kompozycja. On a proposé déjà. I wish you the best vintage that year, because that vintage is brilliant. No właśnie, mówiłem, że coś będę robił, właśnie robię. And this wine with flaky bigos is very good. Do you like flaky and bigos? Yeah, it's perfect. Oh, good. But with curry sandwich is also pas mal. Yeah, it's also pas mal. Venez faire le vin bourguignon. Dany, viens devant. De toute façon, toi, on te voit de loin. Alors. Max! 4. Zaśpiewamy teraz naszą ulubioną piosenkę. Raz, dwa, trzy, 5, 6, 7, 8. W tym stylu. Zbierający winogrona zostawiają pełne skrzynki pomiędzy rzędami. Potem taki traktor z platformą zwozi je do miejsca, gdzie się je przeładowuje na pojazd, traktor, który zawozi je do winiarni. Ponieważ kluczem tutaj jest czas. Żeby wino było dobre, tego samego dnia to, co zostało zebrane, powinno być wytłoczone. Wprost z winnicy przywiezione w skrzynkach grona wędrują na taką taśmę, gdzie ręcznie oddziela się uszkodzone grona od tych dobrych. Następnie to wszystko jest przesypywane do maszyny, która oddziela szypułki od gron. A następnie wędruje do prasy, która wyciska sok. Ale skórek bardzo często się nie wyrzuca, ponieważ w skórkach, zwłaszcza w wypadku czerwonego wina, mamy garbniki, mamy taniny, więc na dole, niżej mamy wyciśnięty sok z winogron, a powyżej mamy skórki. I ten proces to jest proces maceracji. Właśnie z tych skórek zarówno kolor, jak i garbniki, taniny przechodzą do płynu. Da się zrobić wino niemal białe z czerwonych winogron, kiedy się od razu oddzieli skórki, tak zwane blanc de noir. Potem, po maceracji, mamy kolejny proces. Tutaj tej materii było tyle samo, co w sąsiednim tanku, ale zobaczcie, o ile to jest wyżej. Dlaczego? Dlatego, że rozpoczął się proces fermentacji. No więc to fermentuje, więc się podniosło. Zarówno maceracja, jak i fermentacja trwają mniej więcej 5 dni. Ale co jest kluczowe? Kluczowe dla dobrego wina w przypadku fermentacji. Temperatura nie może być zbyt wysoka. Im wyższa temperatura, tym proces fermentacji szybciej się dzieje.
a to powoduje, że wino w ustach potem nie ma głębi, nie ma finiszu. Jeśli komuś zależy na czasie i chce zrobić wino byle jakie, to daje temperaturę wysoką, trwa to szybciej, mniej czasu, mniej pieniędzy, ale wino gorsze. Tutaj robi się to tak, jak robić się w przypadku dobrego wina powinno. Ta maszyna, oprócz tego, że oddziela grona od szypułek, również dokonuje wstępnej selekcji. Znaczy wstępnej dokonują ludzie, ale ona też oddziela takie brzydkie grona, które tu bokiem wypadają. Jest kalibracja. Następnie grona razem z szypułkami, lekko zmielone tą rurą, są pompowane do prasy. A prasa pompuje tutaj już sam świeżo wyciśnięty sok z winogron, ową mniejszą w przekroju rurą. I ten sok wędruje do tanków, które są schłodzone. I potem, dobra, co będzie potem, to powiem wam potem, a teraz spróbuję trochę takiego soczku. To jest rzecz bezalkoholowa. To jest po prostu schłodzony świeżo, bo wczoraj wyciśnięty sok, moszcz już w tym wypadku winogronowy. To jest schładzane, to jest odcedzane, a następnie fermentowane. W tym wypadku, ponieważ jest to chardonnay, białe wino, więc mamy tylko fermentację. Gdyby to było Pinot Noir, to byłaby jeszcze maceracja. To, co widzieliśmy w tych otwartych tankach wyżej. Ale pachnie. Perfumeria po prostu. Drogi Tomku, stała temperatura i stała wilgotność w piwnicy to jest klucz do sukcesu. I tutaj takową macie. Tak. Jest to regulowane przez strumień, który przepływa przez piwnicę. Piwnica jest 5 metrów pod ziemią. Strumień reguluje temperaturę, jest w granicach 14-15 stopni i stała wilgotność 98%. I to się nie zmienia w całym roku. Idealne warunki. Zresztą słychać, jak ten strumień szemrze. O chwilę nic nie mówmy. A, jest. Jest. Fontaine. To jest ta wioska, czyli źródło Fontaine. Tak. No dobra, w beczkach mamy proces dojrzewania wina, barikowania, ale również jesteśmy w Burgundii, więc część wina pewnie jest winifikowana w beczkach w ogóle. Tak, mamy część wina, robimy fermentację alkoholową w beczkach, żeby smak wina dobrze zintegrował się z beczką, jest to specjalnie zrobione. Przed nami mamy inny typ wina, które leżakuje 2 lata. Jest to odmiana Chardonnay. 2 lata leżakowania w beczkach jest to coś innego niż wszyscy robią. Bo wszyscy robią w zasadzie krótki elważ, my robimy 2-letni. Co to jest leważ? Elważ. Elważ, leżakowanie. A, ja zrozumiałem laważ. Elważ, I wszystkie beczki są z tego samego rocznika, czyli 100% nowych beczek. A proszę. Spróbujemy. A proszę. Czyli 100% nowych beczek, to mogłoby się wydawać teoretycznie, że to będzie niezwykle agresywnie dębowe w nosie i w ustach. W pierwszym momencie leżakowania na pewno tak. W drugim momencie, czyli czym dłużej leżakujemy, tym to się wygładza. Tak, to się Nie no, czuć oczywiście drewno, ale to już jest w nosie przynajmniej, a i w ustach, jak myślę. Tak, to już wie się, że to będzie zbalansowane i to będzie pełne, kształtne i bardzo... Jest to prawie gotowe już, wyciągniemy to na koniec roku i myślę, że koło kwietnia będzie to butelkowane. I potem jeszcze musi oczywiście dojrzewać w butelkach. Później będzie leżakowane. Bo nie sprzedacie tego od razu. Nie. To będzie jeszcze z 2-3 lata do 5 lat będzie leżakowało i dopiero później wystawiamy to klientom. A jak się tak za dużo tego wina z beczek spróbuje, to trzeba go potem dolać z powrotem. Tak, za to jest odpowiedzialna moja żona Ela, która uzupełnia beczki co 2 tygodnie. Zresztą później chyba ją poznamy. Wspaniale. Tu mamy czerwone wino z 23 roku. Tak. Beczka nowa. Tak. Też ciekawe jest wino do spróbowania. To jest oczywiście Pinot Noir.
Pinot Noir, oczywiście to jest typowa odmiana winogron tego regionu. No wiadomka. To wiedzą nawet dzieci, że Burgundia to przede wszystkim Pinot Noir, może troszeczkę Gamay. Tak, mieliśmy małe parcele Gamay też, robiliśmy winifikację Gamay. Jest to ceparz bardzo interesujący, może któregoś dnia. Wy owych win w ogóle nie filtrujecie. Nie. Z tego, co zauważyłem również na górze, wino wytłoczone i sfermentowane, winifikowane w tankach, grawitacyjnie spływa tutaj na dół do piwnicy. Tak, poręcz, którą widzieliście, jak schodziliśmy na dół, służy do tego, żeby te wino nalewać bez pompy. Pompa jest to urządzenie, które jest w sumie dość... Może te wino lekko uszkodzić. Wpływa na smak wina i więcej zabawy Wino z pompą. samo sobie spływa specjalnymi takimi kanami, takimi laskami, wlewamy te wino do beczek i one właśnie przez to, że leżakuje w beczkach długo, od roku do 4 lat, wino samo się odcedza. Tak. Dlatego my go nie filtrujemy, bo nie ma takiej potrzeby. Wypompowujemy wino z góry i ten cały mułek, który się stworzył, zostaje w beczce na dole. To jest już piękne wino, a jakie ono będzie piękne, Będzie jak jeszcze. w butelce. Piękną masz pracę, mój drogi. Piękną, bardzo interesującą. Piękną i niezwykle interesującą. Niezwykle. Człowiek i przyroda burgundzka. To jest właśnie ten człowiek. Chcę teraz przygotować potrawę, która jest samą istotą miejscowego terroir. Potrawę burgundzką, ale nie potrawę wywodzącą się z kategorii haute cuisine, czyli tej wysokiej, gwiazdkowej kuchni, lecz potrawę wiejską, taką, jaką wynaleźli miejscowi wieśniacy, miejscowi chłopi, którzy mieli tutaj podstawowe produkty tutejsze, a więc mieli wino, mieli lardon, czyli surowy wędzony boczek, w tym wypadku pokrojony w kosteczkę, mieli pieczarki, mieli cebulę, no i mieli bouquet garni, które jest przyprawą najważniejszą w wielu francuskich daniach. No i mieli chleb. A więc jajka meret. Zacznijmy od zrobienia bouquet garni. To kupiłem w sklepie, ale to trzeba dodać, a potem wyjąć. Zatem można kupić takie saszetki jakby herbaciane i tam jest mieszanka liścia laurowego, tymianku, czasami pietruszki, ale można takie coś kupić gotowe, no tylko trzeba to jakoś opakować. Nie mam sznureczka, to jest związane gumką, gumki nie będę gotował, więc wziąłem 2 laurowe listki, biorę kawałek, gałązkę tymianku i teraz zrobię taki pakiecik. Mam pora, listki z pora i teraz tak, bardziej plastyczne są te części, więc wystarczy to tutaj włożyć i jak się nie ma sznureczka, to trzeba wyciąć z kolejnego listka kawałek i to po prostu obwiązać. Zaraz to się stanie. O, et voilà, mamy taki pakiecik. To jest gotowe. Potrawa, jak powiedziałem, składa się z lardon, z boczku, z cebuli. No, to jest szalotka, nie cebula, chociaż bardzo często używa się również takiej malutkiej, perłowej cebulki. Nie było jej w sklepie, szalotka jest również używana. I zaczynamy od rzeczy następującej. Bierzemy porcję masła i teraz szklimy szalotkę. Jest kilka sposobów przygotowywania tego naprawdę prostego dania. Niektórzy robią to tak, że kiedy szalotka się zeszkli, dodają tutaj lardon, dodają tutaj pieczarki, a potem wlewają wino. Ja to wszystko będę robił, ale zrobię to nieco inaczej. Mianowicie osobno usmażę boczek razem z pieczarkami i na samym końcu dodam go do sosu. Tak będzie lepiej. To się szkli, tutaj odrobina masła, bo wytopi się przecież nieco tłuszczu z boczku i teraz może być na nierozgrzaną patelnię właśnie po to, żeby jak najwięcej tego się wytopiło, to się znajdzie tutaj i razem będzie się smażyć, aż lardon zacznie łapać kolor. Teraz tak, tu jeszcze chwilka
Ale już za chwilę nastąpi ten kluczowy moment w robieniu tego dania. Mianowicie, sos jest z wina. Tu nie ma mieszanki wina z bulionem. W eleganckich, restauracyjnych wersjach dodają do tego trochę demi-glasu, fondu, ale prawdziwa wiejska potrawa, jak już wspominałem, każe używać tych najprostszych składników. No więc wino. No więc wino, zarówno w kieliszku, jak i w butelce, to samo. W kieliszku po to, by sprawdzić, jakie ono jest. No jakie ono jest? Jest ekstra po prostu. Więc teraz to, ale nie tylko to. To wszystko musi znaleźć się na patelni. Wszystko, wszystko, wszystko. Ponieważ to się będzie redukować. To się będzie redukować i właśnie teraz dodaję do tego ów pakuneczek. Chodzi o to, żeby to oddało swój smak. Lardon łapie kolor. Teraz właśnie czas na pieczarki. One i tak puszczą wodę. Nie solę ich, ponieważ gdybym je posolił, to one by puściły całą wodę i zrobiłyby się takie pieczarkowe kapcie. A tak one razem z boczkiem tutaj sobie dojdą, więc jedyna przyprawa, która jest potrzebna w tej chwili albo za chwilę, to nieco świeżo zmielonego pieprzu. Chciałbym teraz, byście zobaczyli, jak to wygląda. Bo chodzi o to, że jeśli grzybów się nie posoli w trakcie smażenia, to one zachowują swój kształt. Nie zrobiły się z tego takie cieniutkie, smutne substytuty. To jest gotowe. To teraz będzie czekać na swoją kolej, a w dodatku mamy patelnię, która jest pełna tego smaku. Smaku lardon i grzybów. Więc teraz właśnie zrobię grzanki. Zrobię je teraz, bo jest tutaj piekarnik. Ja je odstawię w ciepłe miejsce, tak by nie wystygły. No wy albo zróbcie grzanki w ostatniej chwili, albo również z tej metody skorzystajcie. Czyli mamy ów smaczek tutaj, masło się topi, przetrę troszeczkę nóż, tutaj włączę, nie za mocny ogień, jest. No i teraz tak, albo bagietka, albo taki chleb. Trzeba to na skos przeciąć i wyciąć dwie kromki. Takie, które będą łożem dla owych jajek w sosie. No i teraz tak, bardzo prosta rzecz. Masło, gorąca patelnia, nie paląc tego, rumiane powinno być z obu stron. Grzanki są gotowe i tak, ja je zdejmuję i zgodnie z zapowiedzią one powędrują do piekarnika. No oczywiście nie nagrzanego do 180 stopni. Chodzi o to, żeby były w cieple, czyli mniej więcej 70-80 stopni wystarczy. Teraz kolejne rzeczy, które nastąpią tutaj. Jak myślę, bouquet garni oddało już swój smak, więc można to wyłowić. Tutaj w dalszym ciągu odbywa się proces redukcji. Patelnia wyczyszczona, na tej patelni będą robione jajka poszowane, czyli posze, czyli jajka gotowane w koszulkach. Gotowane w czym? Gotowane w wodzie, która musi być zakwaszona octem. Octem winnym albo też octem jabłkowym, nie octem spirytusowym. On jest zbyt intensywny w smaku. I co jest kluczowe w robieniu takich jajek? Nie wolno mianowicie takiej wody solić, ponieważ woda z solą sprawi, że te jajka by się rozpadły. Dobra, więc teraz to niech się zagotuje. Gdzie tu jest plus, gdzie tu jest minus? Tu jest plus. Jest. To się zagotuje. A ja będę teraz robił coś, co finalnie zagęści sos. Jaka jest najprostsza metoda i u nas stosowana zagęszczania sosu? Robi się zasmażkę, roux po francusku. No i mogłem to zrobić teoretycznie, ale chciałem wam pokazać nieco inną metodę. To się nazywa beurre manié, czyli masło wyrabiane. Chodzi o to, by zmieszać masło razem z mąką. No
to powinny być te same ilości fizycznie, objętościowo masła, co i mąki i dodaje się to na samym końcu do dania. Wymieszane, znaczy do dania, do sosu. Wówczas to idealnie sos zagęszcza. Masło nie może być bardzo zimne. Widzicie, musimy go tak ładnie rozrobić, żeby to się wszystko razem połączyło. Najpierw sprawdźmy, ile mamy sosu. Tak, odparował. Teraz zmniejszamy pod tym ogień i będę robił to stopniowo, czyli dodam tutaj trochę sosu, który na razie jest tylko zalążkiem sosu, bo prawdziwym sosem stanie się za chwilę. I mieszam, i mieszam. Nie ma żadnych grudek. I teraz potrzebuję również trzepaczki. To już ma temperaturę wyższą, więc wszystko dodajemy, zagotowujemy i mieszamy, 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 mieszamy. Zaraz zgęstnieje, a zaraz nabierze jeszcze innego smaku, ponieważ dokładam tutaj to, co wcześniej przygotowałem. I teraz finalna rzecz, mianowicie doprawienie tego. Zaraz sprawdzę, czy potrzeba trochę soli. Być może tak, być może nie. Tak, to jest to, co chciałem. Cukier, trochę cukru. Tutaj mamy czerwone wino wyłącznie jako płyn, więc odrobina cukru dobrze temu zrobi. Czy sól? Trochę soli, tak. To zależy od słoności boczku i trochę pieprzu. Mieszamy. Sos będzie zaraz gotów. Jajka w koszulkach wcale nie są tak trudne do przygotowania. No, należy każde jajko przed wrzuceniem na zakwaszony wrzątek wbić do miski i teraz na wodę z octem, która nie gotuje się przerażająco mocno, tak właśnie włożyć. To czynię z drugim jajkiem. Trzeba mieć łyżkę cezakową, no dobra, już do tego wracam, delikatnie, delikatnie, żółtko całe, bo to jest w tym wszystkim clue. Jest. I teraz łyżka cezakowa i ową łyżką cezakową możemy, widzicie, tak tutaj to białko regulować, owijać żółtko białkiem, ale wszystko jest ok. To się wszystko zaraz piękniunio ugotuje. Jajka w koszulkach powinno się robić w węższym naczyniu, w większej ilości płynu, ale nie mam tu rondelka, bo chodzi o to, żeby one były w koszulkach, czyli pokryte białkiem, płynne żółtka. Żółtka też będą płynne. Kształt jest być może nie aż tak piękny, jak być powinien, ale to jest polowa sprawa. Jesteśmy w warunkach, jak wiecie, takich, w jakich jesteśmy. Więc teraz trzeba jajko zdjąć i przełożyć, starając się nadmiar wody z niego usunąć, przełożyć na grzankę każde jajeczko. Każde, a mam dwa. Dobra, tu jest łyżka cezakowa, to będzie lepsze. Tą sobie jedynie pomogę. O tak. Woda precz. Widzicie, to powinno być całkowicie, mówię o żółtku, zawinięte w białko, ale nie zrobię tego na patelni. Zrobiłem to tak, jak mogłem to zrobić w owych warunkach. Wszystko jest w porządku. I teraz sos, to wyłączam. Sos mruga. Sos mruga, jeśli chcecie, można go, to się ładnie mówi, rozjaśnić na końcu jeszcze odrobiną masła. I teraz jest rzecz najważniejsza. Teraz jest właśnie to. Ten talerz duży jest ciepły, ponieważ grzanki czekały na swoją kolej w piekarniku, który tutaj był. No i co? Sami widzieliście. Z jednej strony ogromna ilość masła. No w ogóle taka jest kuchnia północnej Francji. Dużo masła, dużo śmietany, ale też dużo wina. I właśnie ta ilość wina sprawia, że medycyna zna termin zwany
francuskim paradoksem. Czyli ta kuchnia, która teoretycznie jest bardzo tłusta, z drugiej strony sprawia, że ludzie żyją długo, a przynajmniej niektórzy, ale przede wszystkim żyją szczęśliwie. Teraz zobaczcie, właśnie o to chodzi. Polecam Wam jajka Meret. Tak wygląda wioska, w której leży Domaine de Montemont, mianowicie Villars-Fontaine. Typowa, przepiękna, burgundzka, kamienna wioska. Mieli brzydki rok i dalej jest brzydko. No, taki rok po prostu, dlatego też pędzą ze zbiorami, zbierają nawet w niedzielę, czego zwykle nie robią. Było jeszcze trochę słońca, a w tej chwili co? Czapa, woda w powietrzu, mrzy. No ale trudno. Jeszcze raz to powiem. Na tym polega sekret europejskiego wina. Jeden rok jest wspaniały, a jeden rok jest gorszy. A to jest zameczek, który Tomek remontował i właśnie od tego zameczku doszedł do miejsca, w którym jest teraz. Jedziemy na wspomnianą, umówioną kolację w pobliżu Nuits Saint-Georges. Ale ponieważ chwilowo się rozpogodziło, więc stanęliśmy, bo chciałem Wam pokazać potencjał tej właśnie podapelacji niejako od Côte de Nuits. Zobaczcie, jak pięknie. Delikatne wzgórza, wszędzie winnice, pustać, cisza. Przed chwilą tylko dzwon z oddali, z pobliskiej wioski. Taka jest Burgundia. Sielska, piękna, dziewicza. Miejsca, które wyglądają, jakbyśmy się wehikułem czasu przenieśli w odległe chwile. A jednak to jest rzeczywistość, to jest współczesność. Od Côte de Nuits. Napis przed wejściem brzmi bardzo dumnie. Le Maison Restaurant. Ale tak naprawdę jest to oberża, czyli właśnie coś, czego łaknąłem tutaj na burgundzkiej wsi. No, francuskie oberże, burgundzkie oberże zwłaszcza. Czy może być coś piękniejszego? Zaraz zobaczymy, czy może. Tych dwóch dżentelmenów już znacie, nie znacie jeszcze Eli, ale to dlatego, żona Tomka, to dlatego, że Ela cały czas siedzi w piwnicy. Co tam robisz? Faktycznie siedzę w piwnicy i jestem odpowiedzialna za wino, które leżakuje w beczkach. No, bardzo odpowiedzialna funkcja. Nie jesteście spółdzielnią, bo to nie jest kooperatywa, ale nie jesteście też własnością jakiegoś właściciela zamku, mimo że zameczek się przewinął w naszej opowieści. Bardzo ciekawa forma własności. Forma własności polega na tym, że poprzedni właściciel podjął decyzję sprzedać firmę w mikroparach, czyli w mikroakcjach. To nie jest akcje, które są na giełdzie akcyjnej, tylko to są akcje, które każdy posiada taką akcję, który chciałby ją kupić. Oczywiście zakup jest notarialny. Jedna akcja wynosi 213 m2 pól. Nie są one wyznaczone. I taki właściciel takiej akcji ma prawo do zakupu wina w cenie naszej produkcji plus jakaś tam marża naszej domeny. A czy można odkupić trochę tych akcji? Czy musiałbym się porozumieć z właścicielami? Myślę, że musielibyśmy porozmawiać z prowadzącym firmę, z naszym Matthew. Czy jeszcze zostało kilka par do sprzedania? No, ciężko powiedzieć. Myślę, że zostało. To jest ważna rzecz. Już Wam powiem, dlaczego ważna. Ale o to się muszę spytać Mathieu. Mathieu, you are very close to the famous wine producer in the world, the most expensive wine in the world. I'm talking about Romane Conti. Yeah. Is it mean that you try to produce the same quality wine as a Romane Conti? No? Yeah, I mean, that's an example for everyone in the world. Romane Conti is really well known everywhere, also in Poland. Of course. And unfortunately, nobody can afford it. So it's quite hard to finance one bottle from them. And we try to make affordable wine also. And good quality wines and producing better quality all the time. So let's drink for that. Yeah, that's white. So Salito, that's your wine, Santé. of course. Santé. Chardonnay, 100%. Chardonnay.
Chardonnay. Drodzy Państwo, no tak, nawet 200 metrów. Ile ma jedna akcja? 200 metrów? 213. 213 metrów ziemi tutaj. To może być majątek niezwykły. Aplikuję o akcję. Santé. Santé. Właścicielem tego miejsca jest pan Jonathan, czyli Jonathan Merci, który przeniósł się tu z Paryża, gdzie prowadził jakąś taką wypasioną restaurację właśnie po to, żeby wejść w tryb oberżyjny. No więc tak, co mamy na talerzach? Tomku, możemy pokazać twoje magret de canard. Magret de canard, czyli różowa w środku pierś z kaczki, konfitura cebulowa? Czy... Tak. A to jest co? Ziemniaczki. Ziemniaczki. No i brat kartofel. To jest antrykot z charolais i z truflami, do tego takie kluseczki gnocchi, a to jest coś, zresztą mamy to właśnie razem, riz de veau, animelka, czyli grasica, na ryżu robiona. Grasica, ale jaki tutaj jest sos? Ja myślę, czekolad? Chocolat. Sos z gorzkiej czekolady. Très bon. Ale to, co stoi przed nami. Pamiętacie parcelę, na której dzisiaj byliśmy? No więc z tej samej parceli mamy 3 wina. To pochodzi z roku 1985. Dzisiaj zostało otwarte. Ostatnia butelka z tego rocznika. To jest 92. A to jest 2022. To jest 2022. Oczywiście 98% białych win na świecie jest do wypicia w ciągu najbliższych 3 lat. Ale są takie miejsca na świecie, z których białe wina mają niezwykle długi potencjał dojrzewania. I to jest właśnie jednym z tych niewielu miejsc na świecie jest Burgundia. I'm talking about potential of maturation of white Burgundy wine. That's amazing. Ja mam to najstarsze w kieliszku. Zobaczcie jaki kolor. Gold. Gold, pure gold, czyste złoto. Vive la Burgundie. Vive la France. Vive la France. Dla Polonii. Vive la Pologne.